Witam. Raz na jakiś czas dostaję pytanie od Was, jak wymienić szkło w masce przeciwgazowej. Pytania najczęściej dotyczą masek MC1 oraz popularnych słoników, czy to tam radzieckich, czy polskich, czy rosyjskich. We wszystkich tych maskach praktycznie mamy taką samą budowę, osłony szkła. I wygląda ona następująco. Mamy metalową osłonkę z takimi wystającymi metalowymi częściami. Pod spodem mamy taśmę, która uszczelnia to, no i gumę. Oczywiście również szkło. Wymiana jest praktycznie bardzo łatwa i szybka. Potrzebnych jest do tego, nie wiem, kilka narzędzi, na przykład śrubokręt, kombinerki, ale równie dobrze można posłużyć do tego nóż kuchenny, jeżeli nie mamy niczego innego pod ręką. No i teraz jak do tego się zabrać? Na samym początku musimy przede wszystkim poodginać większość, najlepiej wszystkie z tych wystających metalowych elementów. Może nam do tego posłużyć albo śrubokręt. Wkładamy wtedy śrubokręt pod spód i delikatnie odginamy. Nie odginamy tego tak, żeby w drugą stronę całkowicie wygiąć, tylko tak troszeczkę, żeby odstawało. Widać różnicę między tym a tym. I tak robimy ze wszystkim. Jeżeli idzie nam ciężko śrubokrętem, możemy sobie pomóc na przykład nożem, jakimś bardzo takim cienkim ostrzem, żeby po prostu łatwo to wchodziło. Należy pamiętać, żeby jednak nie przebić samej maski przeciwgazowej, bo wtedy straci ona całkowicie swoje zastosowanie. Tutaj przykładowo jak można to zrobić za pomocą zwykłego noża. I to będzie dla niewprawionych osób najłatwiejszy i myślę taki najszybszy, najbardziej skuteczniejszy sposób. Można z tym się uwinąć, myślę, w ciągu 5 minut. Po odgięciu większości z tych wystających elementów, ale jak widać nie wszystkich, możemy to z powodzeniem zdjąć. Pod spodem pokazuje nam się gumowa część maski przeciwgazowej, w której jest szkło. To dodatkowo jest jeszcze uszczelnione taką tasiemką. Możemy tą taśmę zdjąć, jednak w niektórych maskach nie jest to konieczne. Szkło wyjmujemy w taki sposób. Po rozebraniu całości mamy 4 elementy. Szkło z taką gumową jeszcze uszczelką dodatkową, osłona zewnętrzna oraz te wewnętrzne, w których tkwi szkło. I teraz jak to z powrotem złożyć? No powiedzmy, że to jest już nowe szkło, które tam czasami jest dołączane do masek przeciwgazowych, albo po prostu wyjęliśmy z innej maski, gdzie tam to szkło nie było pęknięte. No i mam teraz te 3 elementy złożyć w jeden. Te 2 wchodzą do środka. Ta część z taką podłużną częścią metalową wystającą idzie od strony nosków maski przeciwgazowej, czyli musi być od dołu, od tej strony. Na to teraz kładziemy szkło i całość wsadzamy tutaj w maskę. Tu jest taki rowek w gumie między tym a tym kawałkiem gumy. Pamiętajmy, że oczywiście ta część wystająca musi być na dole, czyli mniej więcej tak lub tak. Jak widzieliście, chwilę mi to zajęło, jednak nie jest to jakieś bardzo trudne i wymagające. Następnie musimy tylko zamknąć te wszystkie zaczepy z powrotem. Umieszczamy wokół gumowej części tą obręcz i dociskamy nożykiem lub czymś innym wszystkie te wystające elementy.
No i w zależności od naszych umiejętności wygląda to lepiej lub gorzej. Jak widzicie, tutaj akurat nie trafiłem tymi metalowymi elementami na odbarwione części, więc wygląda to trochę gorzej niż w tej części, w której nic nie ruszałem. No ale szkło nie wylatuje. Co do szczelności, nie daje Wam pewności, że będzie tak samo szczelne. Musicie to po prostu odpowiednio dobrze podoginać. Jeżeli nic nie pomyliliście, to wszystko będzie, myślę, w porządku. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie używać tego na przykład do ASG, koniecznie szkło musicie zastąpić jakimś plastikiem bardzo wytrzymałym, na przykład wyciętym z okularów do tych właśnie celów, ponieważ szkło po trafieniu taką kuleczką plastikową albo ceramiczną wbija Wam się praktycznie w oko, w całą część twarzy, więc no nie polecam. W taki sam sposób możemy rozmontować komorę zaworów. Jak widzicie, budowa jest ta sama, przybliżę trochę. Jak widzicie, jest to samo, czyli wystające metalowe elementy, pod spodem taka uszczelniająca szmatka i możemy praktycznie tak sobie wybebeszyć maskę przeciwgazową od środka, tak żeby można było sobie w niej oddychać swobodnie i na przykład używać do kręcenia filmów, do jakichś cosplayów, żeby się w niej nie dusić. No i z tego byłoby na tyle poradnika. Jeżeli chcecie jeszcze coś tego typu, to dajcie znać. A na razie trzymajcie się i cześć.